Arkanga, beyond crypto. Chodzą Kryspin i Kasjan. Za oknem mamy 6 stopni Celsjusza. Przelotne opady. Blok BTC numer 873035. Cena KNG 1,77 USDT. A to jest kwadrans z Kangą. Wydanie 230. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. Cześć Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, co mówi takiego piłkarz, jak przychodzi do fryzjera? Gol. Brawo! Bu! Nieźle, nieźle. Udało Naprawdę się. jestem pełen podziwu. No ale powiedz w takim razie, co takiego dostrzegasz w świecie Bitcoina i Ethereum, jeżeli chodzi o ostatnie dni? Ethereum trochę tam drgnęło. Trochę drgnęło, ale o tym może w głównej części. A teraz, tak jak zwykle, pokażę Wam tutaj analizę przygotowaną przez naszego nadwornego analityka. No i widać wyraźnie, że mamy jakąś konsolidację Bitcoina, taka między powiedzmy 91 a 100 tysięcy. Ja wiem, że to tak dziwnie brzmi, ale między 91 a 100 tysięcy faktycznie zatrzymaliśmy się i tak lawirujemy. Z jednej strony mamy spore popyty, ale też sprzedający nie pozwalają tutaj wyskoczyć nam do tych 100 tysięcy. No i wygląda raczej optymistycznie to znaczy widać, że mamy duże szanse na wzrosty. Co prawda mogą być jakieś spadki, tak przynajmniej twierdzą analitycy. Wskaźnik RSI pokazuje nam, że jest przestrzeń do spadków, ale to może być dobre, bo przyspieszy wykup i będziemy mieli szybsze, bardziej dynamiczne wzrosty. Wszyscy ci, którzy są zainteresowani bardziej dokładną analizą, oczywiście są zaproszeni na jutro o godzinie 20. Kolejny odcinek Kanga Trends. Tam Łukasz mówi o tych wszystkich kreskach, fire chartsach i falach Eliota. Zapraszam wszystkich zainteresowanych po więcej szczegółów, a my wróćmy na sekundkę może faktycznie do Ethereum, bo Ethereum zanotowało całkiem ciekawe wzrosty. Nie? To były może może nie do końca w cenie, ale tak jak zwykle pokazujemy tutaj, pokazujemy te wyniki ETF-ów, to tutaj wyraźnie widzimy, że coś się dzieje. Rekordowy chyba wpływ 29 listopada, czyli to był piątek, 333 miliony dolarów wpłynęły na fundusz ETF-owy. Całkiem niezły wynik. Wczoraj 2 grudnia mieliśmy 24, czyli tak już bardziej normalnie, no ale widać, że jakiś taki ukryty potencjał w tym jest. Całkiem dobry wynik. Ja jeszcze pokażę tak dla naszych tutaj widzów, co się dzieje z Bitcoinem. Piątek 320 milionów, poniedziałek 353 miliony, także cały czas spore przypływy. No, niektórzy mówią, że bitcoiny się po prostu kończą i no, takie zakupy nie mogą trwać wiecznie. No to zaraz o tym powiemy. Ja tutaj jeszcze uzupełniając twoją tabelę dotyczącą Ethereum, przedstawiam to właśnie dokładnie to, co pokazałeś, tylko w postaci wykresu. I zwróćcie wszyscy uwagę, że tak jak od samego początku funkcjonowania
ETF-a opartego o Ethereum, tam bardziej czerwono było widać, jeżeli chodzi o net flow. Tak ostatnio mamy coraz więcej zielonych serii, a to również, myślę sobie, może być tą jaskółką, może która właśnie wiosnę uczyni, to się okaże. Cały czas jestem sceptyczny wobec Ethereum, chociaż kumuluję. Sprzedałem w tym tygodniu 2 krypto, ale o tym zaraz opowiem. I zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Jeżeli chodzi o wartość posiadanego skarbca, jeżeli chodzi o ETF Ethereum, liczone oczywiście po cenie z dnia wczorajszego, to mamy w tej chwili ATH w ETF-ach, także jest to ciekawy sygnał. Tak, no tutaj oczywiście jak się popatrzy na takie wykresy długie, nie takie chwilowe, no to faktycznie widać, że Ethereum troszeczkę nam tutaj odstaje. Co prawda, jak popatrzymy sobie na wykres 3-miesięczny, już go tutaj wrzucam na ekran, żeby było dobrze widać. Ojejku, to jest zawsze męczę, ale jak się patrzy na te wykresy krótsze, no to jest dobrze, no ale wszystko się zmienia, jak tylko rozszerzymy naszą perspektywę, nie? I teraz, jeżeli to jest wykres, który pokazuje nam ostatnie 3 miesiące i wydawałoby się wow, ale super, no to jak sobie rozszerzymy to na maksymalny, no to widzimy, że naprawdę daleko nam nie tylko do ATH, ale do tych wzrostów, które mieliśmy już w tym roku, gdzie mieliśmy ponad $4,000 za Ethera, a tutaj cały czas kręcimy się w okolicach 3,5, 3,700, no to jest taki nie najlepszy wynik, szczególnie jak popatrzy się na to, co się dzieje z Bitcoinem w tym samym czasie, to widzimy jednak trochę inny wykres. Ja muszę powiedzieć, słuchajcie, to, co zrobił Bitcoin w ciągu tych ostatnich, niech będzie 2 lat, no to jest jednak coś niesamowitego, bo 6-krotny wzrost na Bitcoinie, podkreślam, na Bitcoinie, bo od tych najniższych momentów, gdzie było po 15 000, no to teraz mamy powiedzmy 100. Całkiem niezły wynik, prawda? No, oczywiście, że całkiem niezły wynik. O Bitcoinie będę chciał z Tobą jeszcze porozmawiać, natomiast chciałem Ci właśnie pokazać w tej chwili pewien wykresik. Będziesz od razu wiedział, o co chodzi, bo tam nie będę zakrywał, tylko muszę oczywiście nacisnąć prezentuj. To zawsze są emocje z tą prezentem. Tak. Żeby nie pokazać przypadkiem tego tak, innego. Nie, tego drugiego właśnie. Dobra. No to jest... No, mogłem w sumie zasłonić. To jest wykres Litecoina. Wykres Litecoina w skali jednorocznej. No właśnie, tutaj chyba mamy ten. W skali jednorocznej. No widać, że ostatnie dni sprawiły, że podskoczył. Skupowałem przez prawie rok, 250 dni, 270. Każdego dnia za stałą kwotę w modelu DCA zarobiłem ponad 50%. Wczoraj sprzedałem i dokładnie to samo miało miejsce wczoraj z linkiem. Też mniej więcej taki sam okres skupywania, 2 dni różnicy były, udało mi się sprzedać. Cieszę się, bo oczywiście dzisiaj rano, jak w ogóle przeglądałem prasę kryptowalutową jeszcze przed naszą audycją, to właśnie Link, Chainlink i Litecoin są takim często omawianym tokenem. Oczywiście XRP dominuje wszystko, ale to tylko pokazuje, że jeżeli hodlujesz, czy skupujesz w modelu DCA, nie hodlujesz, złego słowa użyłem, i te czołowe kryptowaluty, albo te czołowe tokeny, te, które mają największą kapitalizację, no to generalnie możesz wyjść na swoje. Także tutaj chwalę się, bo myślę, że prawdziwy kryptowalutowiec, znowu użyłem słowa prawdziwy. Dobrze jest, jak jesteś inwestorem kryptowalutowym i chwali się tym, że wyszedłeś czasami z jakiejś inwestycji i to jeszcze na plus. No ja tutaj cały czas powiem, jeśli wyszedłeś i kupiłeś Bitcoina, no to dobry ruch. I mam stable przeznaczone na zakup oczywiście Bitcoina, bo Bitcoina tylko skupuję i w ogóle nie sprzedaję. Przy Bitcoinie nie mam tego celu związanego z wychodzeniem. Tak, no Bitcoin jest tutaj tym kołem napędowym. Ja też tak na to patrzę. Uważam, że w Bitcoinie chcę trzymać swój majątek. To jest to, co mi daje... Czuję, że to jest to najbardziej pewne. Nie mieszkanie, nie złoto, nie gotówka, broń Boże, a właśnie Bitcoin, który oczywiście na pewno będzie miał jakieś spadki, jak już zakończy wzrosty, ale myślę, że nie stracę na tym trzymając Bitcoina, a próbować sprzedawać na górce i kupować na dołkach,
to nie jest moja bajka. Ja, tak jak już wiele razy mówiłem, najlepiej bym wyszedł, jakbym nic nie robił z tymi bitcoinami, które kupiłem. Nigdy ich nie sprzedawać, nigdy ich nie wymieniać, ale to moja droga. Nie każdy ma taką samą. Jeżeli komuś się udało dobrze wyjść, tak nie jednorazowo, tylko sumarycznie, bo chodzi o to, żeby sumarycznie powiedzieć, że jest lepiej. Każdy, kto do tej pory wyszedł z bitcoina, zarobił. Nie, właśnie powiedział, jest w ujęciu tym makro jest do tyłu. No chyba, że udaje mu się wychodzić i wchodzić, tak jak mówisz, tradeować. No ale oczywiście ja potwierdzam, też jestem bitcoin hodlerem i myślę sobie, że to jest dla mnie, przynajmniej dla ludzi w mojej konstrukcji psychicznej najlepszą strategią. Dodam, że w ogóle ten model DCA, który wyznaję, czyli skupywanie różnych krypto i wychodzenie przy określonym wyniku, on jest totalnie bezstresowy. Rano, jak ładuję wszystkie transakcje z Kangi, pobieram sobie plik CSV, wrzucam do arkusza, to mi się po prostu odpowiednie lampki zapalają. Jest tutaj, porzucając jak gdyby na chwilę ten wątek, pojawił się tutaj komunikat, który myślę, że powinienem skomentować, bo nasza umiłowana konkurencja, faktycznie mówimy o Kubie Bartoszku, którego bardzo lubię i bardzo pozdrawiam, jakby publicznie mówi o dwóch rzeczach i chciałbym je po prostu tutaj sprostować albo wyjaśnić, że posługujemy się trochę innym probierzem, funkcjonujemy w innej rzeczywistości, bo oto Kuba Bartoszek z Cashify publicznie twierdzi, że ma największą sieć kantorów kryptowalutowych. To zależy, czy poruszamy się w zakresie liczb naturalnych, czy nie, czy mówimy o jakichś innych liczbach, ale jeżeli przyjmujemy, że mamy liczby naturalne, rzeczywiste, te wszystkie liczby, o których uczono nas w szkole średniej, podstawowej, a jeszcze później na studiach, no to ciągle kilkaset punktów to jest więcej niż kilkadziesiąt, niż 20 parę. Tutaj zwracam uwagę, ale proszę Kubę o to, żeby przedstawił mi ewentualnie swoją wykładnię matematyki. I druga rzecz, Kuba powołuje się, że ma największe obroty. Tak, tylko chcę powiedzieć, że żeby to wybrzmiało, Kanga posiada kilkaset, jeśli nie ponad 1000 punktów, a Cashify kilkadziesiąt, ale powiedzmy poniżej 50. Tak. Z tego co mi wiadomo 20 parę, ale nie chcę być, proszę, możecie to zweryfikować. Natomiast 50-krotna różnica, czy tam 40-krotna to robi różnicę. Tak, no ale jeszcze raz zwracam uwagę, że być może tutaj mówimy o jakiejś, może nie o przestrzeni Euklidesa, jeżeli chodzi o liczby, ale jest jeszcze druga rzecz, ponieważ jest taka informacja, że nasza konkurencja ma większy obrót i tutaj źródłem wiedzy jest GIF, Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Kuba twierdzi, że na kontroli dostał od pani taką informację, że on robi największe obroty. No więc ja tylko chciałem powiedzieć, że wszystkie nasze kantory, które funkcjonują w ramach naszej sieci i wszyscy lokalsi, ich obrót nie dolicza się do naszego obrotu, który my raportujemy do GIF-u, dlatego że mamy taką konstrukcję. To znaczy trzeba dodać do tego obrotu, który my raportujemy do GIF-u, wszystkie obroty tych kilkuset punktów i wtedy faktycznie można by było jakoś tam porównywać. No chyba, że Kuba ma wiedzę o jakimś swoim obrocie, który nie raportuje do GIF-u, ale w życiu bym go o to nie podejrzewał, o coś takiego. Więc kończymy tutaj ten wątek i przechodzimy do dalszej dyskusji. Tak, no ja myślę, że dynamika dzisiejszego spotkania jest bardzo duża. Już żeśmy sporo powiedzieli. Ja jeszcze raz przypomnę wszystkim tym, którzy nas oglądają, żeby kliknęli w subskrybuj, dzwoneczek, dali łapkę w górę pod tym odcinkiem. Warto. Was to nic nie kosztuje, a dla nas jest to duża pomoc. Cieszymy się, przekroczyliśmy 25 100 subskrypcji. Ekstra zmierzamy do 100 000, to jest nasz cel. Będziemy na pewno świętowali. A teraz chciałbym zaprosić naszego pierwszego gościa, bo przecież dzisiaj nie tylko my, jak coraz częściej się dzieje. I tutaj chcę zaprosić Marcina z Edenu, który opowie nam o tym, co się u nich dzieje i jakie ma ciekawe informacje dla wszystkich tych, którzy są z nami. Cześć Marcin. Cześć Łukasz, cześć Sławek. Co tam u ciebie powiedz? Co takiego ciekawego dzisiaj nam powiesz? No przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, ponieważ no jutro rozpoczynamy nasze IDO na Kandze. Także jest to dobry dzień, abyśmy się mogli spotkać, też przekazać wszystkim, że wspieracie nas od samego początku funkcjonowania aplikacji Jeden Taktycznie od 2 lat. Także dzięki wielkie Sławek, cieszę się, że mogę Ci tutaj też na żywo podziękować.
Jeżeli chodzi o sam produkt Eden, nasi słuchacze mogą nas kojarzyć nie tylko z przestrzeni Web3, ale również z przestrzeni Web2. W minionym miesiącu byliśmy m.in. na kanale Biznes Misja i Grzegorz Kusz, a nasza aplikacja jest dostępna w App Store i Google Play, więc każdy może zobaczyć, jak działa Eden. I robimy mapę dzikich jadalnych roślin na świecie. Nasi użytkownicy mogą oznaczać i nawigować się do drzew owocowych, krzewów, źródeł wody w miastach wokół nas. I wiem, Sławek, że lubisz geocaching, prawda? Tak Orientujesz jest. Orientujesz się, ile paczek rocznie jest oznaczanych w geocachingu? No nie, pewnie powinienem. Tym bardziej, że ja gram, tutaj bardzo ważna rzecz, ja gram na kilku platformach geocachingowych, także ale ile jest rocznie ujawnianych nowych skrytek, tego niestety nie wiem. Doszukałem się informacji, że jest nawet 80 milionów rocznie skrytek na mapie. Ojej, a ja chciałem 1 milion powiedzieć. Kurczę. Widzicie? Serce rośnie. Tak. I była też aplikacja Pokémon Go, która miała w szczycie 130 milionów użytkowników, a z geocachingiem i z Pokémon Go łączy nas odkrywanie lokalnej mapy. I to pokazuje, że ludzie lubią odkrywać lokalną mapę, a w aplikacji 1 w tej chwili jest ponad 15 tysięcy użytkowników, z czego po wywiadach Biznes Misji w minionym miesiącu doszło kolejne 3000 użytkowników. W tej chwili ponad 80 tysięcy roślin jest oznaczonych na mapie. Większość jest to Polska, przy czym w ponad 30 krajach ludzie już korzystają z naszej aplikacji. Możecie znaleźć owoce oznaczane w Wietnamie, w krajach azjatyckich, nawet w Nigerii są już użytkownicy. A za chwilę po listingu, który będzie miał miejsce w pierwszej połowie grudnia, będziemy implementować marketplace, coś jak Allegro czy eBay, ale tylko dla zdrowych produktów. I w marketplace jedenowym nie znajdziecie Państwo cukru, nie znajdziecie GMO, konserwantów w pożywieniu, będą tylko produkty czyste jakościowo. Czyli to nasze DNA jedenowe musi się kojarzyć z dostępem do tego, co zdrowe i naturalne w naturze lub z dostępem do marketplace'u, w którym są zdrowe produkty. I za chwilę również po listingu będziemy integrować mapę rolników na mapę Polski, po to, aby lokalsi mogli zobaczyć, gdzie mogą kupić świeże mleko czy świeże jajka bezpośrednio od producentów, po to, aby ucinać łańcuchy dostaw, które pobierają najwięcej marży na produktach. Tak, ja ten temat trochę znam z takiej innej strony. Faktycznie ta żywność oferowana przez lokalnych producentów, można powiedzieć, że to jest podwójna korzyść, albo nawet potrójna, zaraz zobaczymy. Na pewno korzyść jest taka, że dostajemy super jakościowe produkty, to jest bardzo ważne. Drugie, wspieramy lokalnych producentów. To uważam jest też bardzo ważne. Patriotyzm lokalny jest dobry. No i po trzecie, jeżeli dla kogoś to jest ważne, na pewno dbamy o to, żeby te produkty, które jemy, były produkowane z jakimś poszanowaniem przyrody, z poszanowaniem na przykład zwierząt. To tak bardzo, bardzo holistycznie można na to patrzeć. Jak ktoś mówi o tym, że biedne zwierzęta cierpią, to mówię, okej, nie kupuj masowej żywności, tylko kupuj od lokalnych producentów. Marcinie, powiedz, jutro wielkie wydarzenie, IEO na Kandze. Kilka słów? Jasne. Startujemy jutro na Kandze, dokładnie. Mamy również partnera Pulse Finance, na którym będziemy startować z IDO pojutrze. Listing już kilka dni po naszym IDO i myślę, że warto dodać do naszych słuchaczy, którzy przede wszystkim są zaznajomieni z rynkiem krypto, że w naszej aplikacji 1 większość użytkowników to są ludzie Web2 i nasz model, nasza tokenomia działa w taki sposób, że użytkownicy będą wynagradzani, czyli motywowani za oznaczanie dzikich jadalnych roślin na mapie i te zarobione tokeny Eden w aplikacji oni będą musieli wydać w marketplace na zdrowe produkty, ponieważ nie wiedzą, co to jest rynek krypto na tym etapie. Oni po prostu muszą to wydać w marketplace, czyli tworzymy prawdziwą adopcję i jest to istotne, ponieważ nie jesteśmy produktem Move to Earn. Nasza tokenomia działa zupełnie inaczej. Nie rozdajemy tokenów za darmo, płacimy jednorazowo za oznaczanie dzikiej jadalnej rośliny i tą wartość monetyzujemy przez lata, ponieważ taka baza dzikich jadalnych roślin na świecie jest przez nas monetyzowana. Mianowicie, czym więcej użytkowników korzysta z aplikacji 1, tym jesteśmy bardziej atrakcyjni dla rolników i partnerów w marketplace.
a to generuje większe zakupy w marketplace, a nasza tokenomia polega na tym, że 25% zysków Edenu przeznaczamy na odkup tokena z giełdy. Czyli w praktyce każdy zakup w marketplace będzie generował mikroodkup na giełdzie naszego tokena. Super, słuchajcie, zapraszamy wszystkich jutro na Kangę, sprzedaż inicjalna. Jak zwykle w takich sytuacjach mówimy, że my jako Kanga nie prowadzimy bezpośredniej rekomendacji, ale każdy powinien zrobić swój własny research. Marcin, wiem, że ty musisz uciekać, bo masz swoją AMę niedługo, więc na pewno będzie nagrana i zachęcam do tego, żeby ją odsłuchać. A tych, którzy są już zdecydowani, to przypominam, jutro na Kandze IEO Edenu. Może to jest dobry moment na to, żeby zacząć korzystać z tej zdrowej żywności, a nie tylko zarabiać na kryptonie. Dzięki Marcin. Wszystkiego dobrego, a my wracamy tutaj do studia w Gdańsku i teraz możemy pokazać z powrotem ten wykres, który przed chwilą się tutaj pojawił. Łukasz, spójrz na ten wykres. Jak myślisz, co to jest za krzywa? Ojejku, nie mam pojęcia. Chodzi oczywiście o ta czarna, no to jest cena bitcoina, ale ta niebieska granatowa to jest bardzo ciekawy wskaźnik. To jest iloraz bitcoina, czy wartości bitcoina na giełdach do sumy wartości stablecoinów na giełdach. I zobacz, że mamy od początku 2022 roku teraz minimalną wartość. To oznacza, że można to zinterpretować w taki sposób, że bitcoinów ubywa z giełd, a stablecoinów przybywa. I myślę sobie, że to jest przygotowanie do jakiegoś bardzo silnego uderzenia. No, ja muszę powiedzieć, że oglądam tych analityków, oglądam bardzo dużo takich nowości z rynków. Tych informacji jest przecież cała masa, ale ostatnio zobaczyłem taki trend i to jest coś, co dało mi dużo do myślenia, bo coraz częściej wprost w tych mainstreamie, to w Polsce to nie jest widoczne, może o czym porozmawiamy, bo to też jest ciekawy temat, ale w Stanach jak się ogląda, no to widać coraz częściej wystąpienia tych analityków, którzy mówią, hej, popyt jest tak olbrzymi, że my nie wiemy, skąd znajdą się kolejne bitcoiny, skąd wezmą się bitcoiny, które będą kupowane przez ETF-y, czy na przykład przez naszego ulubieńca, czyli Michaela Saylora, który przecież znowu całkiem niedawno ogłosił kolejne jakieś masakryczne zakupy, tak? Tutaj proszę zobaczcie, Michael Saylor napisał, że kupili kolejne 15,5 tysiąca bitcoinów, nie? To 15 400 i są w tej chwili naprawdę wielkim hodlerem. 402 100 bitcoinów posiadają u siebie i zgodnie z zapowiedziami nigdy ich nie chcą sprzedać. Średnia cena zakupu 58 263. Kto im sprzedał te bitcoiny? Ja wiem, Niemcy. To trochę dali im Niemcy po śmiesznie niskiej cenie. Ja jestem ciekaw, czy jakieś głowy polecą. No ale kto inny? Kto teraz sprzedaje te bitcoiny? Skąd to kupuje? To jest duża ciekawostka. Natomiast Michael Saylor zrobił sobie przysługę, ale też zrobił przysługę wszystkim inwestorom Microsoftu. Bo nie wiem, czy wiesz, że odbyło się spotkanie właśnie Michaela Saylora z decydentami z Microsoftu, gdzie on po prostu zarażał ich ideą skupywania bitcoinów. Powiedział, że jeżeli Microsoft zacznie, wykorzystując swoje, nie wiem, wolne środki, netflow, przepływy i tak dalej, Saylor się zna na całej inżynierii finansowej, powiedział, jeżeli wy zaczniecie inwestować w bitcoina, kupować bitcoina, to w ciągu najbliższych 10 lat wartość waszych akcji, jednej akcji pójdzie do góry o $500. No po prostu myślę sobie, że tutaj wielkie szaleństwo. Ja wiem, dlaczego Saylor to robi, no bo przecież jeżeli inne spółki zaczną skupywać, tak jak on, bitcoina, to co się stanie z bitcoinem? No pójdzie do góry. Zacznie iść do góry. Pytanie, kto to będzie faktycznie sprzedawał. No to słuchaj, tu mam dla ciebie ciekawy
Ciekawy ekran. Tak, nie, taki ekran. Zobaczcie, co to jest. To jest pewna transakcja, która miała miejsce wczoraj. Skromne 20 000 bitcoinów. Skromne 20 000 bitcoinów. I co się kryje za tymi adresami? Otóż zgodnie z bazą oznaczonych adresów mamy informację, że to są bitcoiny przelane przez rząd Stanów Zjednoczonych na Coinbase. Cóż to oznacza? No, nic innego jak to, że prawdopodobnie administracja bieżąca rzuca kłody pod plany zrobienia tej rezerwy federalnej, no bo to są te bitcoiny, które miały stanowić podstawę tej rezerwy. 20 000 bitcoinów zostało wysłane na Coinbase prawdopodobnie z zamiarem ich sprzedania. Ja daleki jestem od teorii spiskowych, natomiast to wygląda właśnie tak, jakby ktoś tutaj dogadał się z wielkimi na Wall Street, żeby nie pozwolić jeszcze cenie wyskoczyć, chociaż znowu słyszałem analityków, którzy powiedzieli bardzo dobrze, niech sprzedadzą, cena i tak nie spadnie dramatycznie. Tam niektórzy mówili, że 90 000 nie przebijemy już, nie spadniemy poniżej 90 000. Ja nie wiem, nie jestem takim tutaj pewniakiem, ale dla skupującego systematycznie w systemie DCA to nie ma takiego dużego znaczenia, ale mówi, jeżeli zostaną wyczerpane te ostatnie źródełka, to będzie koniec i wtedy ta cena będzie musiała wyskoczyć, nie będzie można już jej tak łatwo powstrzymać, szczególnie, że no już 20 stycznia rozpoczyna się inauguracja rządów Trumpa i jeszcze jedna ciekawa informacja, dzisiaj lub jutro będziemy mieli kolejne newsy dotyczące właśnie rezerwy tej strategicznej. Ja już powiem, zgodnie z moją wiedzą 3 stany przyjęły prawo o zawiązaniu rezerwy. W 3 stanach zostało przyjęte albo uchwalone prawo dotyczące zawiązywania rezerwy. To jeszcze nie jest prawo wykonawcze, tylko to było takie przygotowujące pod zrobienie takiego ruchu, no ale to jest naprawdę niesamowity ruch. No, normalnie ekonomiści zaczynają nagle mówić ludzkim głosem, bo ja już widziałem takiego jednego pana, który mówi, że no, skoro Stany mają w rezerwie federalnej złoto, skoro mają na przykład ropę, no to może warto bitcoina. Coś się dzieje, piekło za bardzo. Będzie się działo, bo również dzieje się za Bugiem. Kilka rzeczy się wydarzyło ciekawych, nawet kawałek trochę dalej niż tylko za Bugiem, ale Bitcoin.pl, polski serwis kryptowalutowy, ujawnił ostatnio artykuł, gdzie przedstawił 15 największych hodlerów tego roku. Bardzo ciekawa rzecz. I właśnie sprawdziłem, że według tego artykułu rząd USA dysponuje 213 000 bitcoinów. Po co by miał wysyłać tą 1/10, cały czas myślę, swoich, no żeby zbyć, no ale... Żeby pomóc utrzymać cenę w ryzach. Bo niekontrolowany wzrost da wielką trudność tym wszystkim dużym funduszom. Oczywiście ci, którzy potrafią szybko reagować i działać zgodnie z rynkiem, to oni zarobi bardzo dużo osób takich jak my, którzy śledzimy rynek, którzy jesteśmy w tym i jesteśmy zaangażowani, ale ci duzi mogą na tym dużo stracić, no bo nie będą w stanie tak szybko reagować, co więcej to może wywołać pewną panikę i załamanie się na chwilę jakiegoś instrumentu finansowego, właśnie ETF-ów, co na pewno nie sprzyjałoby tym wszystkim wielkim. Oni wolą, pamiętaj, każda duża firma woli powolny, stabilny wzrost z niedużymi wahaniami kontrolowanymi przez nich samych niż takie rzeczy, które dzieją się w tej chwili na Bitcoinie. No dobra, jasna sprawa. Jasna sprawa. Na tej liście jeszcze pojawia się inna ciekawostka. Zgadnij, które kolejne państwo ma największy depozyt? Chiny. No, zgadza się, nieźle. 194 000 bitcoinów. Tak. To po prostu niezwykłe. No, zachęcam, żeby to sprawdzić. W pierwszej 15 jest również Team Draper. I Ukraina chyba jest.
Ukrainy nie ma. Nie ma? Nie ma. Jest Michael Saylor, ale jako Michael Saylor, jako osoba fizyczna jest 14, a 15 jest Tesla. To też ciekawe. No ale pierwszym będzie w takim razie MicroStrategy. No 402 000. Pierwszym jest ciągle Satoshi Nakamoto. Okej, przepraszam. Tak. Drugim jest Binance, jeżeli chodzi o hodlerów, bo tam jest dostęp do tych, są wymienione również giełdy. No, zachęcam, żeby to sprawdzić i zweryfikować. Oczywiście MicroStrategy jest według tego raportu 650 000 bitcoinów. Nieźle. Całkiem niezły ten. Myślisz, że już nadaje się na exit scam? Ale przepraszam, powiedziałem to na głos. O, przepraszam. Tak. Taki głupi wyszło mi, przepraszam. No słuchaj, dobra, zmieniamy temat, żeby tutaj to się wytnie. Powiedziałem o czymś za Bugiem, bo w Rosji bardzo ociepliły się klimaty kryptowalutowe. Po pierwsze, zarówno prezydent, jak i tamtejsza Duma przyjęła przepisy o tym, że krypto już nie jest szatanem. Przypomnę, że 2 lata temu było szatanem. Wiem, że o Rosji nam ciężko mówić w tej chwili, bo zawsze jak myślimy o Rosji, to myślimy, że to służy, żeby ominąć sankcje. No więc wystaw sobie, że podatek dochodowy od zarobionego krypto w Rosji jest mniejszy niż w Polsce. W ogóle mam wrażenie, że wszędzie jest mniejszy niż w Polsce. Wiesz, jaki jest w Niemczech? W Niemczech ten rok zero, nie? Tak, to jest zero. Po roku jest zero. Ja naprawdę uważam, że zachęcanie ludzi do tego, żeby teraz, nie wiem, przejmowali na chwilę rezydencję niemiecką albo cokolwiek, szli w takim kierunku, nie wiem, do Dubaju czy gdzieś, no to naprawdę to jest strzelanie sobie w kolano. Szanowni politycy, nie róbcie tego. To jest naprawdę złe. Ja wiem, że wy teraz macie inne problemy, gdy okazuje się, że dyplomy jednak okazały się nieważne wielu polityków, ale nie dotykać tego tematu. Nie, bo to jest skandal. Właśnie ja się po prostu tak pieklę, ale zaraz dokończymy, bo jeszcze chciałem tą Rosję dokończyć, a później możemy pogadać o tym, co się dzieje w Polsce. Macie więcej czy dużo swoich problemów, ale jednak nie po to jesteście, żeby zajmować się samymi sobą, ale żeby zajmować się państwem. Mi się bardzo podoba, że pamiętajmy o tym, że z pana Tuska żadna wielka osobistość, to jest po prostu najemnik, który został wynajęty przez nas, przez Polaków do tego, żeby pracował. To nie jest ktoś, kto jest tutaj królem i władcą, tylko to jest zwykły najemnik. Mogłeś mi powiedzieć w tym wcześniej, teraz nie wiem, czy nas tutaj nie zbanują. Nie zbanują? Nie, ale nie powiedziałem nic nieprawdziwego. No po prostu przecież to jest pracownik najemny, którego my wybraliśmy do zatrudnienia w rządzie. Nie? I to on ma pracować dla nas. To nie jest ktoś, przed kim mamy tutaj czołobitnie klękać na kolanach. No kurczę. No zgadza się. Z drugiej strony wszyscy właściciele tokenów KNG mogą to samo powiedzieć o nas, że jesteśmy najemni i tak dalej. No rozumiem. Każdy przedsiębiorca jest właśnie takim najemnikiem, jest wynajętym przez swoich klientów. Przez rynek. Przez rynek, tak. Zgadza się. Mamy teraz 2 arcyciekawe wątki. Dokończę tylko ten wątek rosyjski. Oto górnicy, którzy, ja tego nie widziałem. W Rosji jak kupowałeś kryptowalutę, górnik był obciążony VAT-em. Zniknęło w tej chwili. Generalnie jakby tam przychodzi właśnie kryptowalutowa wiosna, a zatem z 3, czy jak gdyby z czołówki państw na świecie, nieważne jak patrzymy na Rosję, wiemy, że to jest w tej chwili parias międzynarodowy i tak dalej, ale jest to wielkie państwo. Mamy Stany Zjednoczone, które się robią pro krypto, Rosja robi się pro krypto, Chiny robią się pro krypto, a my jako Europa, i musimy o tym przypominać, bo być może naszego głosu już kiedyś nie będzie słychać, zjadamy się. I powiem ci, co mnie strasznie denerwuje. Denerwuje mnie faktycznie to, że jesteśmy traktowani jak niech ten wolnościowy głos jakoś wyjdzie, jak niewolnicy, bo z jednej strony słyszę, że już czołowi politycy mają dyplomy MBA, niektórzy 2 lata studiują ciężko i tych, co studiują ciężko, jak zakładają biznesy kryptowalutowe, to się później ściga za to, że po prostu przynoszą dochód narodowy w naszym państwie, a tamtejsi decydenci podejmują właśnie takie decyzje. I chcę ci powiedzieć, że pojawiła się nowa aktualizacja ustawy kryptowalutowej, o której nikt jeszcze nie mówi, ale pojawiły się przepisy, które wykraczają poza mikę. I przepisy, które jawnie uderzają, będziemy prawdopodobnie jedynym państwem w Europie, na razie jeszcze nie mówię o co chodzi, bo być może ktoś to kiedyś wykorzysta przeciwko nam, ale jawnie uderzają w powszechne rozwiązania kryptowalutowe. I to jest skandal. To jest skandal. Ja rozmawiałem wczoraj z naszym jednym z prawników i zastanawiam się, czy nie powinniśmy zacząć organizować jakiejkolwiek pikiety. I uwaga, jeżeli wyślesz pytanie do regulatora,
z czymkolwiek, bo nie wiesz, jak się poruszać, to regulator odpowiada: czekamy na ustawę, na razie nic nie mówię i zobaczysz, że to będzie tak, że ustawa wejdzie, vacatio legis będzie tam, nie wiem, 3-dniowe i zacznie się po prostu ciężka inwazja. Także no nie chciałem powiedzieć, szykujcie kamienie, droga społeczność, ale nie mówię tego. Nie mówię, natomiast jestem zbuntowany i strasznie mi się to nie podoba. Over. Dobra. No, Ulało mi się. to jest tak, no, nie ma co tu ukrywać. Faktycznie efekt tego będzie taki, że wszystkie biznesy kryptowalutowe po prostu wyjdą z Polski, założą swoje główne siedziby w innych krajach. Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Rumunia. No dużo jest państw. Bardzo dużo jest państw, które chętnie przyjmą tych, którzy chcą płacić podatki i rozwijać ich PKB. Polska oczywiście jest tak zaściankowa i nie boję się użyć słowa tutaj zacofana, skorumpowana, że no nie da rady. Zwróć uwagę, że byliśmy w 2013-2014 roku byliśmy liderem w Europie. Tak. Kto za to odpowie? Kto za to odpowie? Na pewno nie odpowie za to urzędnik, który nie ma dyplomu, ani nie odpowie polityk, który też nie ma dyplomu. Odpowiadamy my, przedsiębiorcy, i myślę, że po prostu trzeba przestać się z tym zgadzać. No, słuchajcie, ostatnio, tak żeby teraz w pozytywny ton uderzyć, ostatnio zobaczyłem bardzo ciekawy wpis na X-ie i tutaj podzielę się nim. Otóż było kilka takich cytatów z wypowiedzi Adama Becka, który jest przez niektórych nazywany właśnie Satoshi Nakamoto, że to on był tym Satoshi Nakamoto. Przypominam, to on otrzymał pierwszy przelew bitcoinów. Otrzymał od właśnie Satoshiego Nakamoto z jego adresu. Może wysłał sam sobie, czemu nie, ale ja chciałem powiedzieć, że jeden czy dwa cytaty, które bardzo mi się podobają z 17 grudnia 2022 roku. Buy every month. Kupuj każdego miesiąca. Nigdy nie sprzedawaj, tak? Nigdy nie zakładaj, że cena bitcoina spadnie, nigdy nie shortuj. I drugi, który też mi się bardzo podoba, dołki są po to, żeby transferować bitcoina ze słabych rąk do silnych. Pięknie. To powiedział 28 października 2020 roku. Przepraszam, listopada. Jejku, mi się zawsze myli. Oktober, November. Który z nich to jest październik? November Rain, Guns N' Roses, listopadowy deszcz. Czyli 28 listopada. Przepraszam. Takie oto ciekawe cytaty. I teraz krótka informacja. Jeżeli oglądasz to i jesteś taki trochę zagubiony, wydaje ci się, że coś tutaj rozumiesz, ale może nie do końca. Zachęcam, wejdź na Kanga University, tam masz porcję wiedzy zupełnie za darmo, bez żadnych kruczków, bez żadnych sztuczek, za darmo, przygotowane przez nas wiedza. Robimy to w ramach naszej misji. Chcemy czynić świat kryptowalut dostępny dla każdego, więc to jest miejsce Kanga University, gdzie możesz zobaczyć, gdzie zdobyć informacje na temat kryptowalut. Polecam. Czasami warto poświęcić te 15 czy 30 minut dziennie na to, żeby dowiedzieć się czegoś interesującego, a te lekcje na pewno są dobre, szczególnie, że tam pojawiły się quizy, które pozwalają zweryfikować nam i tak trochę zgamingować tą naszą naukę. Wiem, że to teraz jest bardzo popularne. Zachęcamy do tego, żebyście skorzystali. No właśnie. Powiedz mi, Łukasz, co będzie z USDT? Temat, nie? Bardzo polityczny temat. Kanga postanowiła na razie nie delistować USDT. Czekamy na oficjalne stanowisko w tej sprawie. Tutaj są pewne zamieszania. Mamy jakieś pomysły, jak to wszystko rozwiązać, ale tak, wygląda na to, że jeżeli nic się nie zmieni, no to regulator może powiedzieć, że USDT nie może być wprowadzane w obrót ani udostępniane ludziom z Unii Europejskiej. Zobaczcie, w imię obrony naszej wolności, specjalnie daję to w cudzysłowie, oni nam zabierają, w imię obrony naszego bezpieczeństwa, obrony nas, zabierają nam naszą Regulator wolność, właśnie tak. zabrania mi kupować USDT. Tak. Przychodzi substancja, która do tej pory śmiała się z kryptowalut, mówiła, że to w ogóle bez sensu, nie warto inwestować i tak dalej, a dzisiaj mówi, nie możesz kupować. Tak. I to jest po prostu wielki skandal. Dla jasności,
myślę, Łukasz, że możemy powiedzieć, że mamy przynajmniej z 15 różnych pomysłów, żeby chronić kryptowaluty na świecie, również i w Polsce, ale zwracam uwagę, Zonda wycofała się, dała komunikat, że będzie delistować wszystkie USDT-ki. Co ciekawe, Binance nie. Binance powiedział, że ograniczy ilość narzędzi, gdzie można wykorzystywać USDT, ale rynki spot pozostaną. Natomiast jeszcze raz trzeba to zaznaczyć, regulator, ten, który wcześniej śmiał się z Bitcoina, z kryptowalut, ze wszystkiego, teraz już się nie śmieje, tylko mówi, nie możesz kupować. A wcześniej mówi, że każdy, kto kupuje, jest głupi po prostu. No nie zadziałało, okazało się, że źle powiedzieli, bo każdy, kto wtedy kupił, a przypomnę, to był który, 21, 22 rok, jak oni mieli tą kampanię? W 2019 19 nawet. No to ja muszę powiedzieć, cena wtedy była bardzo atrakcyjna Bitcoina. No tak. Bardzo, bardzo. Tak. No, tak. Niestety. Dobra, chwilka oddechu. Porozmawiajmy o bardziej przyziemnych sprawach. Wiem, że Monika czeka tutaj z podzieleniem się z nami na temat naszej fundacji. Tutaj koniec roku się zbliża, czas podsumowań. Wiem, że była wielka impreza, urodziny fundacji. Niestety nie mogłem na niej być, ale bardzo żałowałem. Natomiast Moniko, halo, witaj. Powiedz, co tam się dzieje w fundacji? Cześć, dobrze mnie słychać? Tak. Super. Tak, była impreza urodzinowa w piątek, ale czas na podsumowania będzie w tym tygodniu. Właśnie przeglądam teraz zdjęcia z urodzin i tak się trochę jestem zaskoczona, że już jestem na wizji. I też zanim koniec roku i zanim podsumowania, to jeszcze mamy do zakończenia przynajmniej 2 zbiórki i jedną, która teraz trwa. I dzisiaj chciałam właśnie Wam przedstawić naszą, podopieczną. Zaraz zaprezentuję tylko naszą stronę. Widać? Tak. Słuchajcie, to jest Natalka. Natalka ma zespół Downa, ale to, co ją najgorszego spotkało, to słuchajcie, w wieku 2 lat dziewczynka przeszła udar. I lekarze w tamtym czasie go nie rozpoznali, myśleli, że to jest atak padaczki, nie zareagowali odpowiednio szybko, w związku z czym dziewczynka przestała mówić i chodzić. I dopiero po bardzo intensywnej rehabilitacji, mniej więcej po 4 latach zaczęła raczkować, a po 7 latach dopiero zaczęła chodzić. I teraz nieśmiało stawia kroki, potrafi chodzić po mieszkaniu, lubi bardzo tańczyć przed lustrem, odkąd stanęła na własne nogi. No i teraz lekarze oprócz tego, że zalecają rehabilitację, to zalecają również jej intensywne masaże. No i te masaże robi jej w domu mama, która za bardzo nie ma już siły, żeby tak wymasować jej całe ciało, bo ona potrzebuje takich kompleksowych masaży całego ciała, nie tylko nóg. No i problem też jest taki, że kiedy mama jej robi ten masaż którejś części ciała, no to dziewczynka się niecierpliwi i już za bardzo nie chce dać sobie wymasować innych części. No i jej rodzice i opiekunowie w szkole zauważyli, że ona bardzo lubi spędzać czas w takim specjalnym fotelu do masażu. No i właśnie my zbieramy na ten fotel dla niej, żeby mogła w domu po rehabilitacjach, które ma przez cały dzień, jeszcze właśnie wymasować ciało. Dzięki temu będzie szybciej i dalej, dłużej chodzić i korzystać ze swoich nóg. Także zachęcam Was bardzo do wpłat i dziękujemy za wpłaty, które do tej pory wpadły. Tak, ja tutaj powiem, przypomnę, Kanga, czy Fundacja Kangi skupia się przede wszystkim na tych osobach, które potrzebują naszej pomocy, ale czasami są może nie tak, są nieporadne albo są tak zajęte tym swoim utrzymaniem się, że nie potrafią wyjść. Nie każdy jest medialny, nie każdy potrafi tak zabłysnąć. My skupiliśmy się właśnie na tych osobach. Na naszych stronach, na kanga.exchange/fundacja możecie zobaczyć zarówno tą bieżącą zbiórkę, jak i wszystkie te zbiórki, które się już zakończyły. Możecie zobaczyć, że naprawdę przynosimy
Mówię teraz my nie jako Kanga, ale my jako ci, którzy wspierają Fundację Kangi, nawet złotówką, ale w ten sposób przynosimy dużo radości i potrafimy naprawdę czasami odmienić czyjeś życie. Dziękuję, Moniko, bardzo za to, co dzisiaj powiedziałaś, a was wszystkich zachęcamy do tego, żebyście wsparli tą naszą zbiórkę i żebyśmy zakończyli ją jeszcze przed świętami, tak żeby móc ogłosić czy przekazać dobrą nowinę rodzinie Natalki. Dzięki Łukasz, dzięki Monika. A tutaj tylko pokazuję komentarze, czy będą dyplomy z Kanga University. Są, jak sure, oczywiście. Tak. Tylko tutaj uwaga, musisz naprawdę przerobić materiał. To jest trochę odwrotniej niż tutaj w tym świecie polityki. Nie mogę się uwolnić od tego. I tutaj też komentarz, podsumowanie wypowiedzi Moniki. Wreszcie ktoś ładny. Także oczywiście przechodzimy Nie dalej. Czujesz się obrażony? Nie, ja powiem ci, fajnie, że w Kandze pracują ładne dziewczyny i tutaj jest naprawdę taka sytuacja, że urodzie dorównuje im również intelekt. Bardzo fajna sprawa. Cieszymy się. Tak, tak jest. Dobra, nie wiem czy wiesz, bo czasami dyskutujemy o tym, że japoński odpowiednik MicroStrategy, Metaplanet. No tam ma 3 zera chyba mniej tych bitcoinów. No, ale słuchaj, no bo ja się zastanawiam, jak często można w ogóle ten model powielać. Michael Saylor namawia teraz Microsoft do tego, żeby ci kupowali. No i tutaj widzę, że coraz więcej graczy zaczyna ostrzeć zęby. Chodzi mi o to, czy gdyby dzisiaj wszyscy rzucili się na skup bitcoina, to czy akcje tych spółek by faktycznie tak rosły jak wartości akcji MicroStrategy? Zobaczymy, natomiast faktycznie chcę tylko powiedzieć, że Metaplanet przygotowuje się do tego, żeby pozyskać skromne $62 miliony. No wiadomo, kropla w morzu możliwości, ale no, dzieje się. Metaplanet jest postrzegany jako chyba jeden z tych pierwszych naśladowców Michaela Saylora. Tak, bardzo, bardzo odważnie zrobili, duże sukcesy mają. No ja muszę powiedzieć, że to, co mówiłem też kilku moim znajomym, którym opowiadałem o strategii MicroStrategy, ja powiedziałem, to będzie w tej chwili działało zawsze, to jest tylko kwestia skali. Oczywiście nie dogonimy już MicroStrategy, to jest moim zdaniem praktycznie niewykonalne, chyba żeby była zapaść w samym MicroStrategy, ale jesteśmy w stanie budować tutaj na miejscu swoje skarbce i w ten sposób dbać o dobrą kondycję firmy. Ja tylko tak w skrócie powiem, za jaką ideą ja stoję. Uważam, że jeżeli mamy firmę, która działa prężnie, działa dobrze, ma jakieś nadwyżki finansowe, dowolnej ilości. Dowolna ilość, ale jeżeli ma nadwyżki finansowe, warto te nadwyżki przeznaczyć na skup bitcoina. Nie robić tego bez pomyślunku. Jeżeli ktoś z was jest tym zainteresowany, dajcie znać na support, odezwijcie się do nas, chętnie pomożemy. Mamy tutaj odpowiednią wiedzę, z którą chętnie się podzielimy. To nie jest tak, że my tutaj będziemy liczyli sobie $400 za godzinę konsultacji, ale chętnie opowiemy, bo uważamy, że adopcja jest bardzo ważna i krzewienie tej wiedzy jest bardzo istotne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, bardzo prosimy o kontakt. Dajcie znać, chętnie pomożemy, wyjaśnimy i zarazimy może tą ideą kryptowalut. A Łukasz, ale nie uważasz, że właśnie firmy, które nie wiem, zajmują się produkcją oprogramowania czy budową mostów i tak dalej, jeżeli mają wolny kapitał, to nie powinny go po prostu przeznaczać na wypłatę dywidendy? Ja tutaj mam tą wątpliwość, że to bo zobacz, tak jak przychodzi, to jest wolny rynek. To jest wolny rynek, więc oni mogą robić co chcą, no nie, dla jasności. Ale tak jak przychodzi właśnie ktoś, kto mówi, hej, ja wiem, czy ty możesz kupować USDT, czy nie możesz, tak firma, w którą inwestuję, zamiast mi wypłacić dywidendy i mi pozwolić kupić sobie bitcoiny na własność, robi to niejako... Wiadomo, że mogą to robić. Mogą, bo to jest wolny rynek, jeszcze raz to zaznaczam. Tylko z tym mam jakiś tam taki mentalny problem i wyzwanie. Ktoś nawet tutaj napisał... Nie zgadzam się z tym od razu, ale pokażę, bo tak lubię pokazywać komentarze. Użytkownik bez nazwy powiedział, co za Ponzi, Saylor średnia zakupu bitcoina prawie $60,000 i teraz namawia inne firmy, żeby kupowali po tych cenach. No musi robić podkładkę pod exit scam. Myślę, że Saylor tego nie robi, chociaż Saylor sprzedaje akcje.
w MicroStrategy. No, także... Słuchaj, każdy ma jakieś potrzeby finansowe, może sprzedaje te akcje po to, żeby kupić prywatnie więcej bitcoinów. Tak też może przecież być. Jeszcze jedna informacja, która musi dzisiaj być, zanim przejdziemy do konkursu i jeszcze dwie informacje, przepraszam. Pierwsza, którą chciałem powiedzieć, no to przede wszystkim to, że już w czwartek mamy nowy listing, nowy blockchain Aptos będzie u nas listowany. To jest dosyć duże wydarzenie, bo jednak Aptos to jest bardzo ciekawy projekt. Muszę powiedzieć, że oni mieli końcówka maja, 25 maja tego roku ustanowili rekord największej liczby transakcji w ciągu jednego dnia. To było aż 115 milionów transakcji. Znacie więcej niż Solana i Sui, więc całkiem nieźle sieć to przetrwała, więc działa, jest dobra, spełnia swoje wymogi. I warto jeszcze powiedzieć, że historycznie oni mieli już double top. Mieli 2 szczyty i teraz idą po trzeci. Fajnie, że o tym mówisz jeszcze o Aptosie, bo to jest pierwsza 50 CoinGecko i CoinMarketCap, jeżeli chodzi o obrót, więc idealnie nadaje się do tego, żeby zrobić, skupować model DCI i sprzedawać. Tak. No więc tutaj taka, myślę, ważna informacja. A teraz jeszcze jedno ciekawe porównanie, bo my tutaj dużo mówimy o Bitcoinie, o jego wzroście ceny i zawsze ktoś może powiedzieć, no rany, ale skąd tyle pieniędzy się znajdzie na rynku, żeby ta cena podskoczyła na przykład razy 3 albo razy 4, tak? Czyli żeby było te 400 tysięcy dolarów, no to takie proste zestawienie, które znalazłem w internecie, to jest z raportu jednego z funduszy inwestycyjnych, który mówi, hej, Bitcoin w tej chwili to jest to jest 0,17% całego rynku kapitałowego. 0,17%. Złoto to jest 1,7%. Liczonego globalnie rynku kapitałowego. Przepraszam, tak, globalnie oczywiście. Podaję kilka liczb. Rynek real estate jest szacowany, oczywiście mówimy tutaj o szacunkach, 320 amerykańskich trylionów, polskich bilionów. Tak. Żeby było tak jasno złapać kwotę, to jest 1000 miliardów. Tak? 1 bilion to jest 1000 miliardów, czyli to jest 900 tysięcy miliardów dolarów. Rynek globalny, 320, kurde, ja tutaj w tych liczbach, 300 bilionów, czy też trylionów amerykańskich, to są obligacje. 130 to jest rynek pieniężny, pieniądz. 110 to są akcje. 22 sztuka. 17 złoto. A Bitcoin skromne 1,9. Czy jest przestrzeń? Ja teraz powiem, zobacz, co się stanie, jeżeli ci, którzy wkładają w real estate, czyli w nieruchomości, przeznaczą 1% swojego portfela z nieruchomości w Bitcoina. Oni sami spowodują, że wartość Bitcoina podskoczy 2-3 razy. A przecież nie są jedyni i 1% to jest naprawdę śmieszna ilość. Wiem, Łukasz, i to bardzo fajnie brzmi, bardzo fajnie, tylko to są jednak inwestorzy innej natury. To tak trochę jakbyśmy powiedzieli, no co się musi wydarzyć, żeby jakaś tam, nie wiem, prawicowa partia wygrała wybory. Wystarczy, że 1% lewicowych wyborców stanie się prawicowy. No, ale to wiesz, no oczywiście można tak powiedzieć, ci, którzy trzymają kapitał w nieruchomościach, oni są bardzo konserwatywni, bardzo, no nie? Natomiast masz rację, to jest to, co powiedziałeś w ogóle, to tylko pokazuje, że mamy wschodzącą gwiazdę na imię jej Bitcoin, no i ona jeszcze długo będzie wschodziła, ale mówię to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Długo to daje każdemu szansę do tego, żeby do tego pociągu wsiąść. On jest wyjątkowo długi. On już ruszył, ale ciągle jedzie i z peronu można na niego wskoczyć i myślę, że jeszcze długo będzie można wskoczyć. Bardzo dobrze. Święta się zbliżają.
Sławku, powiedz, czego nie lubisz na święta? Bo ja mam taką jedną rzecz, której nie lubię. Nie wiem, czy jest coś, czego nie lubię na święta. No, zaskoczyłeś mi pytaniem. Zaskoczyłem, tak. Ja powiem ci, może nie lubię, to jest złe słowo, ale to budzi moją największą nerwowość albo niepokój. To jest po prostu kupowanie prezentów. Kupowanie prezentów i to różne metody wiem, że się wymyśla, szczególnie jak się ma jakieś większe rodzinne zjazdy, że tylko jednej osobie się kupuje prezent. Tak jest. Wiem, że taki właśnie eksperyment przeprowadzacie. Inny mówi tylko osobom poniżej 18 roku życia. Po czym się kończy tym, że no nie, w tym pierwszym wypadku też często dziadkowie się tutaj wyłamują i mówią, no ale jak ja wnuczce mam nie kupić prezentu, nie? No i wszystko się sypie. Ja mam pomysł na dobry prezent. Tutaj do wszystkich kangowiczów. Dobry prezent. Ja wiem, że to jest troszeczkę pójście na łatwiznę, ale z drugiej strony myślę, że też jest w tej chwili mamy trochę inne czasy. Ja pamiętam, że kiedyś kupienie prezentu było trudne nie dlatego, że ciężko było coś wymyślić, tylko ciężko było coś kupić. Tak. I cokolwiek się kupiło, to i tak cieszyło. Bo nawet jak sam nie dostałem, nie wiem, swetr, to nawet jak był trochę za duży, to miałem świetny prezent dla kogoś innego, nie? Ale to było naprawdę coś. A teraz fajnie jest, wiem, że ludzie kupują karty podarunkowe, że kupują bony jakieś. No i to jest takie, ale my kryptowalutowcy możemy zrobić coś innego. My możemy troszeczkę zahaczyć o te kryptowaluty. Oczywiście najlepszym pomysłem jest danie komuś po prostu jakiegoś memcoina albo jakiegoś tokena, który w tej chwili może nie jest super warty. Ja wiele razy wspominałem case, który był u nas w firmie dawno temu, 2015-16 chyba to był rok, jak dawaliśmy pracownikom w ramach prezentu, nie pamiętam w tej chwili ile, ale 30 000 albo 50 000 dogecoinów na urodziny. Każdy pracownik jak miał urodziny dostawał 50 000, wtedy to było $5, może coś takiego, ale mówiliśmy, słuchajcie, nie sprzedawajcie, bo za parę lat będziecie mogli nie tylko mieć super wycieczkę, ale coś znacznie większego. W tej chwili te 30 000 dogecoinów jest warte 100 000 złotych, tak? Jak strzeliłem, bo nie pamiętam w tej chwili aktualnego kursu, ale mówimy o jakimś rzędzie wielkości. Tak możemy komuś dać jakiegoś na przykład tokena, który uważamy, że wzrośnie. To jest super prezent, ale możemy pójść trochę prościej. Możemy kupić kartę przedpłaconą. I to jest dobre rozwiązanie. W Kandze możecie wyemitować sobie kartę przedpłaconą. Nie ma tam KYC, bo pamiętajmy, że no nie możemy poprosić przecież obdarowanego o dokumenty. Po prostu deklaratywnie piszemy, kto będzie tej karty używał. Karta jest denominowana w dolarach, więc możemy użyć tej karty i zawsze przy okazji wspomnieć, ta karta jest dzięki Kandze. Każdy zainteresowany zapraszam na kontakt z nami, support Kanga Exchange, support@kanga.exchange i napiszcie, że chcecie taką kartę przedpłaconą nabyć. Tak, a dla tych, którzy preferują jeszcze dodatkowo wartości edukacyjne czy dydaktyczne i chcielibyście zarazić kogoś właśnie kryptowalutą, zapraszam na Kanga Shop i kupienie książki Czas Bitcoina. Na Kanga Shopie możecie kupić też inne książki, Standard Bitcoina, bardzo ważna pozycja do tego, żeby pozyskać kogoś, kto jest niekryptowalutowy, więc zachęcamy do tego. I tutaj chciałem się odnieść jeszcze do jednego komentarza, chyba że chcesz skomentować jakoś. Chciałem tak powiedzieć. Słuchajcie, napiszcie, co byście powiedzieli, jakby Sławek nagrał audiobooka z tą książką. Jestem ciekaw, czy to byłoby coś interesującego, chyba że już jest ten audiobook, ale nie widziałem. Nie wiadomo. Mogło być ciekawe. Zaskoczony jestem. Tutaj pojawia się komentarz Tomka o pożyczkach pod zastaw OMEG. No więc Tomku, jest to na naszej liście. Zwracam tylko uwagę, że w tej chwili walczymy po prostu o to, żeby ten świat był lepszy, bo mamy bardzo śmierdzące
Nie wiem, jak to powiedzieć, ale coś, co się nazywa właśnie Mika i tutaj my musimy w tej chwili walczyć o to, żeby otrzymać USDT-ki na poziomie i w ogóle, żeby stakingi przetrwały i żeby wszystko ładnie działało. No i faktycznie te pożyczki, one są trochę niższego priorytetu. Wiem, że zawodzę ciebie, natomiast zwróćcie uwagę, że ci, którzy mieli to z nami robić, wzburzyli się, kiedy dowiedzieli się, że jesteśmy na przykład wpisani na listę ostrzeżeń. To też mi z tyłu głowy, bo tak pewnie już dawno by to było. Co tam, Łukasz, jeszcze powinniśmy powiedzieć? Spalanie tokenów KNG. No bo przecież zgodnie z naszą tutaj obietnicą spalamy, ale coś jeszcze chciałeś dodać? I konkurs. No. Konkurs i jeszcze mamy o tokenie KNG. Tak. Rzadko mówimy, bo postanowiliśmy nie prowadzić tutaj agitacji, ale zapowiadaliśmy nowy white paper i już będzie. Do końca tygodnia będzie dostępny nowy white paper. Wydaje mi się, że jutro, ale nie mam tego potwierdzonego, będzie nowy white paper tokena KNG, zarówno po polsku, jak i angielsku, także zachęcamy. Znowu, subskrybuj, dzwoneczek, łapka w górę, będziecie wiedzieli pierwsi. No i jeden news taki mamy, który... Tak, znaczy to nawet się pojawiło pytanie związane z tym newsem. Tak? Czy listing KNG w tym roku? Tak. No cóż, jeszcze nie kończymy kwadransu, ale możemy, myślę, powiedzieć tak, zapraszamy za tydzień. Tak, właśnie zapraszamy za tydzień. Dobrze to, Łukasz, rozegrałeś. Okay. Tak, Tomek, musisz poczekać, natomiast możesz też napisać i się do nas zgłosić. A propos twojego komentarza jeszcze tych pożyczek, może coś się uda wymyśleć. Chciałem powiedzieć, że na Kanga University pojawiły się nowe podcasty. To również można wysyłać. Tutaj zostałem poproszony o to, żeby to przekazać. No i mam wyniki konkursu. Tylko tak, a ja już tłumaczę, na czym polega nieustający konkurs dla tych wszystkich, którzy potrafią w analizę techniczną, potrafią w pisaki, linie i te wszystkie punkty wsparcia i oporu wynajdować. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu #kwadrans z Kangą 231 i podacie cenę w dolarach, jaka według Was będzie za tydzień, czyli 10 grudnia o godzinie 9 rano na polskiego czasu na rynku BTC do USDT na Kandze. Ten, kto będzie najbliżej, zdobywa nagrodę. Nagroda to jest w tokenach KNG 10% łapek w górę pod bieżącym odcinkiem, dlatego warto dać łapkę w górę, warto kliknąć w klawisz subskrybuj i w dzwoneczek. Nam bardzo na tym zależy. Tak jak mówiłem, cel 100 000. Pomóżcie tutaj Kamilowi osiągnąć ten cel. Na pewno będzie się cieszył. 100 000... Też będę się cieszył, Łukasz, nie tylko Kamil. Wszyscy będziemy się cieszyli, tak, ale mówię tak, 100 000, Kamil będzie się cieszył, a jak będzie 100 000 bitcoin, to... Kamil będzie płakał. Będzie płakał. Tak, ale przypomnij tylko dlaczego, dlatego, że nie zdążył dokupić. Tak. A to znaczy miał stare zlecenie sprzedaży jeszcze bitcoina, tego nie zauważył. No i chłop został pozbawiony swoich bitcoinów. No. Tak, no nie wszystkich, no umówmy się. Tych, które trzymano na giełdzie, oczywiście. Drobnej jakiejś części mam nadzieję, bo szczegółów nie znam, ale tak, podajcie jaką uważacie, że będzie cena. Tu widzę, że bardzo dużo pesymistów, 83, 88, 82. No bo Łukasz, tutaj wrzuciłeś trochę takiego, wiesz, tego... Ale tutaj Małgorzata dała 101 050. Małgorzato, jeżeli będzie 101, przebijemy 100, to przypominamy, jakiś kompromitujący materiał ma się pojawić. Tutaj ja nie walczę o to, żeby nie przekroczyło, ale tak jakoś cały czas się cieszę. Jeżeli chcecie zobaczyć ten materiał jako pierwsi, subskrybuj, dzwoneczek, na pewno dostaniecie powiadomienie, że ten materiał się pojawił. Co można zrobić, żeby wygrać? No, trzeba podać najlepszą cenę, ale nie wolno pomylić się o więcej niż $25, chyba że napiszecie drugi komentarz, więcej niż 8 słów, to możecie, to będzie wasz typ, wasza cena, prognoza będzie brana z marginesem $100, więc warto dać drugi komentarz, 8 słów. Tyle wystarczy. Kiedyś, jak będziemy wydawać, bo mamy wydaną książkę na 100 odcinków Kwadransa z Kangą, druga książka na kolejne 100 odcinków, z tego co mi wiadomo jest już w druku, ale my musimy kiedyś zebrać te komentarze i z tego zrobić jakieś specjalne wydanie, bo niektóre są naprawdę wybitnie zaskakujące. Nie zawsze one dotykają sfery krypto, ale bawią. Dodam, że jeżeli jeszcze udostępnicie ten materiał,
i wygracie, to dostajecie dodatkowe 20 Kang, ale myślę, że warto w ogóle go udostępniać, bo warto być przyzwoitym człowiekiem. Tak. Pomóżcie nam dotrzeć. No i teraz tam. Sławku, czy mamy zwycięzcę? Mamy zwycięzcę, który zmieścił się w $25. Różnicy cena bitcoina z rana to $95 615, a tutaj nasz kolega podał 95 590, czyli dokładnie $25 różnicy i uwaga, nagroda w wysokości 81,5. Token w Kangie. Czy to nie jest ATH w rozumieniu jakby jednego odcinka? Bo jak bardzo możliwe. Bardzo fajnie. 81,5 Kang wędruje w tej chwili do TomAs77. Brawo! TomAs77 skontaktował się z Customer Service i tak fajnie, bo dał dwa komentarze. Zresztą jeden to twój okrzyk. BCK. Tak jest. Bitcoin ciągle królem. No twój? Właśnie, mój KNF i to w ogóle będę wołał. KNF, Kanga na fali, Kanga zawsze na fali. Muszę powiedzieć to na końcu. Już wiele razy to mówiłem, ale tak sobie myślę, że jako Polacy przetrwaliśmy i zabory, i przetrwaliśmy pierwszą, drugą wojnę światową. W międzyczasie jeszcze wojnę z bolszewikami. 45 lat komunizmu, dobrze liczę? Tak? 44, tak. 44. Mickiewicz to napisał chyba w Dziadach też o tej liczbie 44. Przeżyliśmy tyle różnych rzeczy, więc i Mikę przetrwamy, bo przecież polski duch jest niezłomny. KNF! Tak jest. Kanga na fali. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami przez tą trochę ponad godzinę. Jeszcze raz prosimy, subskrybujcie, dajcie dzwoneczek. Bardzo nam zależy na tym, żeby dobić do tych 100 000 jak najszybciej. Będziemy mieli chyba znaczek, tak? Już wtedy się dostaje tak. jakiś. Mam nadzieję, że uda nam się ten znaczek tutaj wam szybko pokazać. No i cóż, do zobaczenia jutro. Mamy Kanga Trends o godzinie 20. W sobotę mamy No comment i za tydzień oczywiście kwadrans z Kangą, a jeszcze dodatkowo powiem, że dla tych, którzy znają angielski, Kanga News na kanale Kanga Global zachęcamy do tego, żebyście również tam zerknęli. Tak jest, życzymy wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się, hej! Cześć! We are Kanga, beyond crypto.